Mam wrażenie, że tego lata moje dekupażowe prace żyją swoim życiem. Ja mam jakieś plany, a dekupaż mi pokazuje, gdzie on te moje plany ma. No wiecie, na górnej półce pod sufitem. I żeby było jasne, ja się tym kompletnie nie martwię, bo po pierwsze, na końcu jakoś tam zawsze wyjdzie, a po drugie mogę Wam pokazać, co poszło nie tak i lepiej, żebyście się uczyli na moich błędach, a nie na własnych. Zacznijmy od tego, co poszło ok. Chciałam zrobić spękania jednoskładnikowe i one mi wyszły fantastycznie, a przynajmniej tak nieskromnie uważam. Wygląd spękań jednoskładnikowych w największej mierze zależy od tego, w jaki sposób nakładamy preparat, a następnie farbę. Taki rodzaj spękań, jak widzieliście już na gotowej pracy na początku, można uzyskać wyłącznie nakładając najpierw preparat gąbeczką, a potem farbę, także gąbeczką. Jeżeli zamiast gąbeczki użyłabym zwykłego pędzla, efekt byłby inny, naprawdę zupełnie inny. Nakładając farbę trzeba to zrobić raz a dobrze, bo gdy chcemy poprawić jakieś miejsce, które było pomalowane na biało przed chwilą, to zamiast poprawić ściągniemy farbę. Po prostu popsujemy to miejsce. Spękania pojawiają się bardzo szybko, nawet nie zdążyłam obmalować całego słoika, a już tam gdzie zaczynałam bardzo dobrze są widoczne spękania. Można je zrobić głębsze, mocniejsze przy pomocy suszarki, ale w moim wypadku nie było to konieczne. Spękania wyszły fantastycznie, więc co tutaj poszło nie tak? Czego się znowu czepiam? Proszę bardzo, wybrałam sobie takie kwiatki, żeby je nalepić na ten słoik. Nawet do wyboru były dwa obrazki, ale okazało się, że spękania są za mocne, że to ciemnobrązowe tło jest zbyt agresywne i nie pasuje do tych kwiatków, więc musiałam poszukać innego papieru ryżowego z mocniejszymi kwiatkami. A co mogłam zrobić inaczej? Zamiast na brązowo, na początku słoik mogłam pomalować w jakimś dużo jaśniejszym kolorze pasującym do kwiatków. Na przykład jasno-zielonym. Wtedy spękania nie byłyby takie agresywne i całość ostatecznie miałaby dużo delikatniejszy charakter. A teraz w pocie czoła dlatego, że mam dwa ostatnie kawałki klinki super lekkiej i one są już prawie suche. Nie mogę ich rozwałkować, a przynajmniej nie mogę tego zrobić równiutko i elegancko, ale postanowiłam, że nie wyrzucę i jakoś wykorzystam. Więc rozwałkowuję, zrobię teraz efekt drewna, a następnie wytnę ramkę. Ekierką zrobiłam takie mocne wgniecenia i to są podziały między deskami. A teraz patyczkiem do szaszłyków maluję słoje. No powiedzmy, to są takie mniej więcej równoległe, ale dosyć delikatne wgniecenia. Jak to wszystko przemaluję na brązowo i pobielę, zobaczycie jaki jest ostatecznie efekt. Nierówno mi się rozwałkowało, ale lepiej się nie dało. Nie czuję jak rymuję i zostawiam moją rameczkę do wyschnięcia na słoiku. Niech nabiera od razu prawidłowego kształtu. Glinka schnie, a ja poprzyklejam papier ryżowy. Na dwa sposoby. Z jednej strony podmalowałam obrazek i tutaj będzie mniejszy bukiet, a z tyłu albo z przodu, bo zależy jak ten słoik postawię, zrobię papier ryżowy przyklejony bezpośrednio na spękaniach. Mały obrazek wyrwałam, tak jak to zawsze robię, a duży wytnę, ale nie musi być to wycięcie idealne, dlatego że tego zupełnie nie będzie widać. Za chwilę Wam pokażę, że wokoło obrazka zostawiam taki nawet spory margines białego. I naprawdę, po przyklejeniu tego marginesu nie widać, więc nie trzeba się jakoś nadmiernie starać i stresować, że wycięcie nie jest idealne. Oczywiście do przyklejania papieru ryżowego używam kleju do decoupage. Jeżeli przyklejam na spękania papier ryżowy, to on nie jest do końca przeźroczysty. Będzie widać te spękania, ale to nie zaburza za bardzo odbioru obrazka. Jeżeli zamiast tego przykleiłabym serwetkę, to te spękania byłyby bardzo agresywne, więc trzeba dobrze przemyśleć, jaką grafikę naklejamy na spękania jednoskładnikowe. Słoik zabezpieczyłam lakierem akrylowym matowym, troszkę pochlapałam i przechodzę do ozdabiania ramki. Najpierw pomalowałam ją na kolor brązowy, generalnie na taki sam brąz, jakim na początku pomalowałam słoik. Suszę, a następnie będę ją bieliła, żeby wydobyć efekt drewna. I ostatecznie przygotowana ramka do przyklejenia prezentuje się w ten sposób. Tym razem do przyklejenia używam Express Glue i on jest super, bo gdy nałożymy kleju grubiej, to jeszcze przez moment można nim jeździć po miejscu, do którego chcemy przyklejać.
a jak nałożymy cieniutko, to ten klej łapie natychmiast. Najpierw delikatnie pocieniowałam ramkę, a teraz nałożyłam do środka lakier 3D. I on jest super do takich nierównych powierzchni, ponieważ jest gęsty i nie spływa. Ostatecznie słoiczek, który miał wyglądać jakoś, a wygląda jakoś, prezentuje się tak. Wyobraźcie sobie, o ile delikatniej wyglądałaby ta cała praca, gdybym zamiast ciemnego brązowego koloru na początku dała beżowy. Albo delikatny zielony, jak mówiłam wcześniej. W każdym bądź razie klimat całego słoika byłby zupełnie inny. Jak zwykle listę produktów, których używałam w tym filmie, znajdziecie w opisie wideo. A ja zapraszam za tydzień i mam nadzieję, że to już będzie absolutnie udane dzieło. Do zobaczenia!